Witam Was bardzo serdecznie po przerwie. Moim kolejnym gościem jest dr Dawid Surmik z Instytutu Nauk o Ziemi, który jest także absolwentem Uniwersytetu Śląskiego i zajmuje się, myślę, czymś, co absolutnie wszystkich fascynuje, dokładniej dinozaurami. I dzisiaj opowie nam w jego popularno-naukowym wykładzie o tym, na co te dinozaury chorowały, czyli powie nam coś o interdyscyplinarnych badaniach, które są prowadzone w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dawidzie, bardzo serdecznie Cię zapraszam do wygłoszenia wykładu, zatem możesz sobie zająć miejsce. Mam nadzieję, że temat Was zainteresuje, bo nie dość, że będziemy mogli zobaczyć, dowiedzieć się czegoś więcej o dinozaurach, to jeszcze o to, czy rzeczywiście, tak jak i my, cierpiały na grypę. Między innymi, żartuję oczywiście. Dawidzie, bardzo Cię proszę o rozpoczęcie wykładu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tak jak tutaj Pani doktor już wspomniała, chciałem Państwu opowiedzieć coś o dinozaurach, może coś nietypowego, bo wiem, wiele osób się dziwi, że dinozaury chorowały. Owszem, chorowały, tak jak i my chorujemy, tak jak chorują różne inne zwierzęta. I na co one chorowały i jak te schorzenia możemy ogólnie nazwać, jakim słowem je określić. Proszę Państwa, to co chciałbym Państwu opowiedzieć, to są pewne rzeczy literaturowe, ale też bazujące bezpośrednio na wynikach badań właśnie prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim. Właśnie jest to projekt badawczy sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki, którego mam przyjemność być kierownikiem, aczkolwiek nie pracuję sam, mam szerokie grono współpracowników, których sobie pozwoliłem tutaj wymienić z imienia i z nazwiska. Każdego z nich mógłbym opisać w bardzo dobrych słowach, ale niestety nie mamy na to czasu. Także też przy tym slajdzie chciałem mojemu całemu zespołowi podziękować za dotychczasową współpracę. Proszę Państwa, czym są paleopatologie? Termin paleopatologia można rozumieć dwojako. Albo jako nauka, taka interdyscyplinarna nauka studiująca schorzenia, a więc patologię, przedrostek paleo mówi u czegoś bardzo starego, tak? Albo jako indywidualne schorzenie u danego osobnika. I te paleopatologie w przypadku dinozaurów, czy w przypadku gadów mezozoiku możemy też nazwać, tak synonimizować je jako osteopatologie, a zatem patologie, zmiany chorobowe, które dotyczą układu kostnego. Proszę Państwa, ten termin paleopatologie czy osteopatologie jest często używany zarówno przez archeologów, i to nawet częściej przez archeologów, jak również paleontologów, przy czym ta definicja taka archeologiczna, czy bardziej antropologiczna, dotyczy schorzeń ludzkich populacji historycznych, czy populacji praludzkich. Powiedzmy w tym, co zajmują się archeolodzy czy antropolodzy, czyli powiedzmy paleoantropolodzy, czyli powiedzmy ostatnie 2 miliony lat. Jakkolwiek archeologia bada schorzenia raczej w bliższych nam okresach, czyli powiedzmy mówimy raczej o setkach lub o setkach lat lub tysiącach. I tutaj, tak jak Państwo widzą, ta definicja taka archeologiczna czy antropologiczna, paleoantropologiczna, to powiedzmy jest ostatnie te 2 miliony lat. Natomiast my zajmujemy się erą mezozoiczną, czyli powiedzmy tą erą, która miała te 180 milionów lat, jak również rzeczami jeszcze starszymi. Tutaj tą czerwoną strzałką zaznaczona jest skolioza u mezozaura, jest to perm, czyli 280 milionów lat. I na tym polega pewna taka granica poznania, bo to, co bada aktualnie to, co badają nauki biomedyczne, czyli medycyna i weterynaria, to jest tu i teraz. Oczywiście to całe spektrum badawcze jest dużo bogatsze, bo są różnego rodzaju metody związane z genetyką czy z biologią molekularną, których w zapisie kopalnym oczywiście nie możemy wykorzystać, ale to jest badanie tego, co jest w tej chwili. Natomiast nasze badania
patologiczne rozszerzają właśnie ten okres, ten czas występowania tych różnych schorzeń w zasadzie o miliony lat, o setki milionów lat. Proszę Państwa, natomiast jakie schorzenia możemy zidentyfikować właśnie w tym materiale kopalnym w skamieniałych kościach? Otóż w zasadzie dwa takie główne rodzaje schorzeń, czyli te, które bezpośrednio dotyczą układu kostnego i są to powiedzmy z łamania czy pęknięcia, czy nowotwory kości, jak również te, jak również schorzenia, które w materiale kostnym mogą pozostawić jakieś ślady. I są to powiedzmy różnego rodzaju infekcje, czy nowotwory tkanek miękkich, które naciekały na kości. Zacznijmy może od urazów zwierząt. Otóż urazy zwierząt w środowisku naturalnym zdarzają się. Ja tutaj oczywiście mówię o środowisku naturalnym, czyli już pomijając ten aspekt, że tak powiem, antropogeniczny, czyli jakieś kolizje zwierząt z samochodami przykładowo, ale to, co się dzieje w naturze i mamy tutaj taką migawkę, gdzie mamy antylopy gnu przeprawiające się przez rzekę na równinie Serengeti, no i te antylopy ulegają urazom, tam się pojawiają różnego rodzaju złamania, tuczenia i to samo dotyczyło też organizmów kopalnych, mówiąc ogólnie dinozaurów, ale tych zwierząt prehistorycznych prócz dinozaurów było oczywiście więcej. I proszę Państwa, takim oczywistym śladem właśnie złamań jest tak zwany kalus, taka tkanka regeneracyjna, która właśnie formuje się w sposób fizjologiczny. Jest to naturalna odpowiedź organizmu na złamanie. Formuje się właśnie hematoma, czyli krwiak i później następuje regeneracja kości. Także takie ślady takich złamań możemy zobaczyć konkretnie na tym żebrze. To jest żebro z Triasu, czyli powiedzmy 220 milionów lat z Krasijowa. I to, co tutaj widzimy, jak Państwo widzą po lewej stronie, no jest żebro, jest wyraźnie złamane, ma zgrubienie, jest pewne przemieszczenie, ale bardzo informatywne jest to, co widzimy po przecięciu takiego żebra, czyli robimy tak zwany szlif. Jest to taki odpowiednik preparatów histologicznych, które się robi w medycynie czy w weterynarii. I jak Państwo widzą, tutaj przekrój przez ten szlif widzimy taką bardziej zbitą tkankę, która jest pozostałością tej właśnie tkanki zdrowej, tej tkanki fizjologicznej i taką bardziej gąbczastą tkankę w środku, a już najwięcej na godzinie 12, która pokazuje no, tak niejako wtórny wzrost tej kości, właśnie proces regeneracyjny. Także to złamanie nie było złamaniem letalnym, to zwierzę przeżyło. Inny ciekawy przykład złamania widzimy tutaj, gdzie ten właśnie kalius, ta tkanka regeneracyjna, to takie zgrubienie na tym żebrze jest doskonale widoczne, ale w tym obrazie histologicznym, gdy zrobimy właśnie, gdy przetniemy kość, praktycznie tej tkanki pierwotnej już nie ma. Jest tylko ta tkanka wtórna. Co to, proszę Państwa, oznacza? To oznacza, że to zwierzę po tym urazie przeżyło jeszcze bardzo długie lata, bo miało czas przebudować tkankę, zregenerować się. Więc te urazy związane z klatką piersiową, której funkcją jest też chronić organy wewnętrzne, nie były dla tych zwierząt śmiertelne. To są właśnie te zwierzęta, to są właśnie aetozaury z Krasijowa. Jak Państwo widzą,
już sama ewolucja, natura przystosowała je do pewnych takich, być może uciążliwości środowiskowych związanych, powiedzmy, z drapieżnictwem, z tego względu, że były one właśnie pokryte tak zwanymi osteodermami, czyli takimi tarczkami zarówno na grzbiecie, jak i od strony brzusznej. I być może te urazy żeber, które widzieliśmy, albo właśnie wynikają z takich naturalnych kolizji tych zwierząt między sobą żyjących gdzieś w stadzie, bądź są też wynikiem ataku jakiegoś drapieżnika. I jeśli chodzi o krasiejów, to z tego stanowiska mamy bardzo dużo różnych ciekawych patologii. Mamy różnego rodzaju właśnie narośla na kręgach, na kościach długich, różnego rodzaju takie, mówiąc bardzo trywialnie, dziury w kościach, zagłębienia i one wszystkie wskazują na pewne stany patologiczne i dokumentują różnorakie schorzenia, jakie dotyczyły tych zwierząt właśnie w ich środowisku. To jest, proszę Państwa, bardzo ciekawy przykład. To jest Notosaurus, taki gad morski z Winterswijk w Holandii. I to, co tutaj jest pokazane w tym czerwonym prostokącie, jest to miejsce złamania, zrośniętego złamania właśnie kości zębowej. I to jest dolnej szczęki. I to jest oczywiście o tyle ciekawe, że o ile tam w przypadku złamań żeber, no to żebra, tak, ochrona. Natomiast tutaj mamy do czynienia ze złamaniem bardzo ważnego elementu, mianowicie organu narządu pobierania pokarmu, tak, więc stąd widzimy, że jeżeli ta zmiana się zagoiła, to złamanie się zrosło i to zwierzę przeżyło ten uraz, oznacza, że po prostu to zwierzę jakoś zregenerowało się i po prostu ten uraz nie był śmiertelny i było cały czas zdolne do pobierania pokarmu, więc ta zdolność pobierania pokarmu pomimo złamania tego ważnego elementu kostnego nie była upośledzona. Proszę Państwa, infekcje bakteryjne. W 2018 roku opisaliśmy bardzo ciekawy przykład właśnie takiej infekcji, która przypominała gruźlicę, taką współczesną gruźlicę, ale na kościach gada sprzed 245 milionów lat. Ta zmiana objawiała się takimi właśnie łezkowatymi guskami na powierzchni żebra. Dokładne analizy takie histologiczne i mikrotomograficzne pokazały, że mamy tutaj do czynienia z reakcją zapalną, taką wielosezonową, z chorobą, prawda, przewlekłą, właśnie najprawdopodobniej jakąś mykobakteriozą, podobną do gruźlicy. I po opublikowaniu naszego artykułu w 2018 roku od tego czasu ukazały się jeszcze 3 prace, które pokazywały bardzo podobne zmiany u innych zwierząt, między innymi u dinozaurów, co oznacza, że my niejako otwarliśmy pewną furtkę, pokazaliśmy pewną drogę i interpretacji, z której skorzystali inni naukowcy, którzy być może przez całe lata obserwowali takie właśnie zmiany na kościach, ale nie wiedzieli, w jaki sposób je interpretować. Proszę Państwa, tu jest jeszcze jeden ciekawy przykład, to jest Camelops, taki krewny, można powiedzieć kuzyn dzisiejszych wielbłądów sprzed powiedzmy tam 20 czy 40 tysięcy lat. I tutaj na jego kościach widzimy takie właśnie charakterystyczne dołki, które też przebadaliśmy, zrobiliśmy bardzo dokładną taką diagnozę różnicową i się okazuje, że to nie może być nic innego jak takie dołki po właśnie cystach tasiemców, bąblowców. Tutaj na dole po prawej stronie jest przykład współczesnej kości bawolej bodajże, która właśnie ma bardzo podobne struktury.
I co to oznacza? To jest dosyć ciekawe, ponieważ powszechnie uważa się, że te infekcje związane z bąblowcami pojawiły się w momencie udomowienia tych zwierząt, jednakże my pokazujemy, że już w bardziej zamierzchłej prehistorii te bąblowce, te infekcje związane z tasiemczycą tych zwierząt w środowisku naturalnym dotyczyły i nie musiały być one konkretnie związane z procesem udomowienia tych zwierząt. Proszę Państwa, teraz jeszcze taka krótka migawka. Są też pewne anomalie rozwojowe. Tutaj na przykład widzimy szkielet mezozaura, takiego gada morskiego, który ma skoliozę. I ta skolioza, jak Państwo tutaj widzą po prawej stronie u góry, jest związana z takim klinowato wciśniętym kręgiem. Bardziej widoczne to może będzie na tych skanach mikrotomograficznych, na tej wizualizacji, gdzie ten połowiczny kręg i żebro odchodzące od niego jest po prostu pokolorowane, jest tutaj zaznaczone kolorem białym. I to, proszę Państwa, jest pewna anomalia rozwojowa, tak zwany kręg połowiczy, który występuje na wskutek pewnych mutacji w genach homeotycznych, jak tutaj pokazano na prawej stronie, po prawej stronie, i wiąże się z niewykształceniem całego trzonu kręgowego, a wyłącznie jednej jego części. Powodowało to boczne skrzywienie kręgosłupa, ale ten osobnik też dożył dorosłego wieku, więc ta zmiana nie powodowała jakiegoś upośledzenia w jego funkcjonowaniu, mogło aktywnie polować i wystąpienie tej skoliozy mu tutaj jakoś nie zaszkodziło. No tutaj jeszcze właśnie parę takich mikrotomograficznych rekonstrukcji i wizualizacji, jak ten kręg wygląda. Bardzo ciekawe badania właśnie tutaj prowadzili moi koledzy, o których wspominałem, dr Justyna Słowiak-Morkowina i dr Tomasz Czygielski z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, którym udało się zidentyfikować pewne zmiany chorobowe związane ze starczym wiekiem dinozaurów i pokazaliśmy właśnie w tej publikacji na łamach Scientific Reports, jak rozpoznawać starego dinozaura, ale nie starego w sensie, że ileś tam milionów lat, tylko starego w sensie wiekowym, czyli takiego sędziwego. Są to różnego rodzaju zmiany degeneracyjne, w tym związane z pojawieniem się kryształków pirofosforanu wapnia na powierzchniach stawowych, co też jest pewnym schorzeniem ludzkim, ludzi w wieku starszym. No i w ten sposób właśnie my jako autorzy zaproponowaliśmy tutaj pewien sposób identyfikacji starszych osobników dinozaurów właśnie na wskutek stwierdzenia, czy w ich kościach występują jakieś zmiany związane właśnie z degeneracją związaną z wiekiem. Bardzo ciekawym aspektem badań, który także my prowadzimy, są badania pod kątem nowotworów, kiedy nowotwory pojawiły się w świecie zwierząt. W klasycznym takim ujęciu uważa się, że nowotwory związane są z rozwojem wielu komórkowości i dotyczą bezpośrednio mutacji komórkowych. Jest to tak zwana teoria mutacji somatycznych i po prostu taka nienormowana, niekontrolowana mutacja, dzielenie tych komórek, czyli tak zwana proliferacja, powoduje powstanie właśnie nowotworu. Oznacza to, że im więcej komórek, tym większa szansa na pojawienie się nowotworu. A to z kolei oznacza, że im większe zwierzę, tym częściej powinno na te nowotwory zapadać, tak? Ale się okazuje, że tak właśnie nie jest i pokazuje to tak zwany paradoks Pareto, który pokazuje no mniej więcej równomierne nowotworzenie u różnych zwierząt, i mniejszych, i większych, więc tutaj no mamy
pewnego rodzaju dysonans. Uważa się, że wyjaśnieniem paradoksu PETO mogą być też sprawy związane z genetyką. Jest kilka koncepcji, jak ten paradoks PETO wyjaśnić i opisać, ale tak naprawdę badania nadal trwają. Natomiast warto powiedzieć o tym, że nowotworzenie w zasadzie dotyczy wszystkich wielokomórkowców, także tych bardzo prymitywnych. I tutaj była taka praca, która opisuje właśnie tworzenie guzów w naturalny sposób, między innymi u stłubi, czyli takiego bardzo prymitywnego tkankowca. Także nowotworzenie jest bardzo powszechne w świecie zwierząt, nie dotyczy tylko, proszę Państwa, ludzi. Czy badania skamieniałości rzucą więcej światła na powstawanie i dynamikę wzrostu tych nowotworów? W zapisie kopalnym, zwłaszcza przez te ostatnie lata, tutaj widzimy pracę 2020-2019, pojawiło się kilka ciekawych opracowań, które dokumentują występowanie nowotworów właśnie u dinozaurów i innych kręgowców prehistorycznych. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że takie badania nad kopalnymi nowotworami także prowadzimy. Mam nadzieję, że wyniki będziemy mogli Państwu przedstawić wkrótce. I zobaczymy, czy rzeczywiście badania skamieniałości, tych skamieniałych nowotworów, skamieniałych raków rzucą więcej światła na ogólne zrozumienie biologii, czy ekologii, czy właśnie dynamiki wzrostu nowotworów. Także gwoli podsumowania, badania tych śladów schorzeń w zapisie kopalnym w skamieniałościach mogą wpłynąć na nasze zrozumienie właśnie życia tych pradawnych mieszkańców naszej planety Ziemia. Wzbogacają naszą wiedzę o tym, jak te zwierzęta funkcjonowały w swoim środowisku. I tutaj ten właśnie ważny aspekt, czyli właśnie śledzenie nowotworów u różnych wymarłych taksonów przez powiedzmy cały fanerozoik, może także pokazać w lepszy sposób udokumentować pewną somatyczną wrażliwość tych zwierząt na nowotworzenie oraz właśnie ewolucję i dynamikę wzrostu tychże. Także tutaj z mojej strony to wszystko. Bardzo Ci dziękuję. Super ciekawy temat. Nie wiem jak Wy, można Cię tutaj zaprosić do stolika. Nie wiem jak Wy, czuję zawsze ogromny sentyment do dinozaurów, nawet po obejrzeniu wszystkich części Parku Jareskiego. Także przykro mi, że chorowały na wszystko, bo i cierpiały na różnego rodzaju złamania w wyniku urazów, walk zapewne przez choroby pasożytnicze, genetyczne nowotwory, także nękały Cały inwentarz różnych schorzeń. Nękało ich absolutnie wszystko. Szkoda, bo są moim ulubionym organizmem, chyba wymarłym, aczkolwiek ogromny sentyment do nich czuję. Dawidzie, powiedz mi, skąd w ogóle, zacznijmy od swojej kariery. Dlaczego znalazłeś się tam, gdzie jesteś w tej chwili i czemu badasz to, co badasz? Od dziecka byłem bardzo dociekliwy. Bardzo mnie interesowało otaczający nas świat, bardzo mnie interesowała przyroda. Z drugiej strony też interesowała mnie historia. Interesowała mnie archeologia, także właśnie te tematy związane powiedzmy z odkrywaniem przeszłości. I ja myślę, że te dwa zainteresowania, czyli przyroda i historia, połączone z sobą, czyli taka historia przyrody, to jest właśnie geologia, czy może bardziej w odniesieniu do zwierząt paleontologia, więc tak to się stało. Tak to się stało. Ja pamiętam, jak byłam małym dzieckiem, ponieważ mieszkałam na wsi i zawsze tam pracowaliśmy troszkę na polu, to poszukiwałam w kamieniach, które znajdowałam, amonitów. Także ja pamiętam to do dzisiaj z pędzelkiem, tam biegałam po polu i ich wyszukiwałam. Było ich dość dużo, tak? Czy ty też miałeś taki epizod w swoim życiu? Ja tak mam cały czas. Rzeczywiście nawet sąsiedzi, nawet rodzice się tak czasem ze mnie śmiali, że wszystkie dzieci się tam bawiły, jeździły na rowerach, a ja gdzieś tam w ziemi grzebałem patykiem, czy tam czymś. Także rzeczywiście tak już to zostało, no i ta pasja, to takie zainteresowanie i kolejną pasja przerodziły się rzeczywiście w zawód. Także... Ale to twoja praca nie polega tylko już w tej chwili na rzeczywiście badaniu i zajmowaniu się, odkrywaniu tego, co jest w ziemi, ale twoje badania są wysoce interdyscyplinarne, prawda? Ponieważ do tych badań, które nam przedstawiłeś,
czy do wyników, które uzyskałeś, no potrzebne są różne narzędzia. Więc jakie metody badawcze używasz do twoich badań, w twoich badaniach? Metody są różne. Oczywiście podstawą jest ludzkie oko, czyli po prostu widzimy coś, co wygląda w sposób anomalny, czyli powiedzmy nie mieści się gdzieś tam w granicach fizjologicznych dla danej powiedzmy kości. No i wtedy badamy ją bardziej dokładnie właśnie przy użyciu powiedzmy mikroskopii, tak, ale też mikrotomografii, czyli w sposób nieinwazyjny, właśnie w sposób inwazyjny poprzez takie badania histologiczne, czyli wykonanie szlifów cienkich, które przykładowo pokazywałem tam. No czasem w grę wchodzą różne też analizy takie fizykochemiczne, bo te tkanki też są w jakiś sposób przeobrażone i taki ślad, taki właśnie marker chemiczny też może być gdzieś tam identyfikowalny, tak. Wszystko to robicie w Instytucie Nauk o Ziemi, czy współpracujecie też z innymi jednostkami? Bardzo dużo robimy w obrębie Uniwersytetu Śląskiego, bo ja mam też współpracę z SMCB. Nasz uniwersytet jest naprawdę bardzo solidnie wyposażony w sprzęt, ale także współpracujemy z innymi jednostkami, ale może nie tyle pod kątem sprzętu, co bardziej pod kątem materiału do badań, czy też wymiany myśli. Jak Państwo widzieli, wśród moich współpracowników byli wypisani naukowcy zarówno z Polski, jak i ze Stanów Zjednoczonych, właśnie profesor Bruce Rothschild z Carnegie Museum, wybitny ekspert od paleopatologii, a także koledzy z Uniwersytetu Bonn, z którym też właśnie bardzo ściśle współpracuję, więc jest to bardzo szeroka współpraca, bardzo interdyscyplinarna. Wiele ludzi jest w to zaangażowanych, również różnego rodzaju pracowników technicznych, którzy no, wykonują tą część, bez której nie ruszymy, czyli tą część techniczną, czyli preparację i tak dalej. Także tutaj, no ja myślę, że jest to bardzo obiektywne podejście do tego tematu, czyli takie powiedzmy wszechstronne. A skąd bierzecie, czy skąd znajdujesz te twoje obiekty? No bo nie wszystkie są tutaj z terenów Polski. Czy są jakieś materiały, które dostajecie właśnie z zagranicy od kogoś? Tak, w tej chwili właśnie głównie skupiamy się na kolekcjach już zgromadzonych. Raczej w teren nie jeździmy, aczkolwiek też się to zdarza. Mamy tutaj właśnie zbiory z Uniwersytetu Opolskiego, to jest głównie właśnie Krasiejów, zbiory z Polskiej Akademii Nauk. Z tymi jednostkami też ściśle współpracujemy. No i właśnie w ramach tej współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN mamy te zbiory gobijskie, czyli właśnie te kości dinozaurów z Gobi, które zostały pozyskane w latach 60. i 70. w trakcie tych słynnych wypraw paleontologicznych na pustynię Gobi. Także te rzeczy również badamy i tutaj w szczególności moi koledzy i współpracownicy z Instytutu Paleobiologii PAN, czyli pani doktor Justyna Słowiak-Porkowina i pan doktor Tomasz Czygielski. Rozumiem. A czy coś z terenów Śląska kiedyś było w twoich zainteresowaniach? Gdzie to znalazłeś? Bo już tutaj w kuluarach coś rozmawialiśmy, że było jedno miejsce, gdzie udało się coś ciekawego znaleźć. Tak, no ze Śląska Opolskiego, z Gogolina, z Zakrzowa, z tych terenów właśnie pochodzi ten okaz, ten Pornowskozaurus jeziakus, u którego opisaliśmy właśnie tą gruźlicę. No i tak generalnie no też są różnego rodzaju patologiczne zmiany identyfikowane właśnie w tych naszych, takich szeroko pojętych naszych zbiorach, wliczając w to Krasiejów. Są też okazy patologiczne z jeszcze innego stanowiska, ale nie mogę powiedzieć o tym zbyt dużo. Jest to właśnie w tej chwili też badane ze ścisłą współpracą z Uniwersytetem Warszawskim i z Polską Akademią Nauk, także jest dużo ciekawych właśnie perspektyw. Te dinozaury chorowały na różne rzeczy, ale czy trafiały im się też epidemie i czy na przykład pod wpływem topniejących w tej chwili lodowców jest możliwe uwolnienie jakichś bakterii chorobotwórczych z tych głębokich pokryw lodu? Czy uważasz, że to jest coś w rodzaju zagrożenia? Czy... Jest to jakieś zagrożenie, ja bym się tu nie chciał autorytatywnie wypowiadać, bo to jest bardziej taka mikrobiologia, epidemiologia.
Czytałem swego czasu różne artykuły naukowe o, to jest te antraks, zapomniałem jak się to po polsku, prawda, także właśnie z pokryw lodowych. Więc tutaj może rzeczywiście te mikroorganizmy chorobotwórcze, tak ogólnie mówiąc, które są gdzieś tam uwięzione w stałej zmarzlinie, być może stanowią jakieś zagrożenie dla nas. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie wypowiadam się tutaj. Wąglik, to słowo. Po polsku. Prawda, tak, po polsku, także no. Mhm. No bo rzeczywiście te wieczne zmarzliny są takim miejscem, gdzie można znaleźć dobrze zachowane chociażby mamuty, aczkolwiek nie wiem, czy dinozaury także, aczkolwiek wiem o mamutach z punktu genetycznego, także dlatego o mamucie wiem. Powiedz mi, bo badasz coś, co miało miejsce w przeszłości. Tak. Jak to coś i czy ta wiedza, którą zdobywasz o chorobach dinozaurów może wpłynąć na współczesną naukę, na współczesną medycynę? Jak uważasz? Myślimy, że tak, ponieważ my obserwujemy pewne procesy w skali, no powiedzmy, nieuchwytnej współczesnym badaniom, bo mówimy o milionach lat. I no, może powiem w ten sposób. Jest coś takiego jak comparative oncology, czyli onkologia porównawcza, która powiedzmy tam się różni od tej onkologii powiedzmy klinicznej, która się bardziej skupia na procesach diagnostycznych i terapeutycznych. Natomiast w onkologii porównawczej mówimy o pewnych właśnie jak różne organizmy, jaka jest podatność różnych organizmów na nowotworzenie, przykładowo. I ja myślę, że właśnie badanie w tym kierunku, czyli badanie właśnie przykładów raka tych pozaludzkich, czyli tych zwierzęcych, zarówno tych współczesnych, jak i tych kopalnych, może być bardzo informatywne dla współczesnej biologii. No i przełożyć się być może, no to już oczywiście onkolodzy się muszą fachowo wypowiedzieć, ale być może się to przełożyć na, czy to właśnie jakieś procesy terapeutyczne i tak dalej, tak. Właśnie w związku z tym, czy twoimi badaniami są zainteresowani jacyś lekarze, onkolodzy, czy współpracujesz z jakimiś jednostkami bardziej medycznymi, czy raczej nie? W tej chwili nie, aczkolwiek te tematy, którymi się zajmujemy, są dosyć rozwojowe i kilka publikacji w tej chwili jest przygotowaniem, czeka na recenzję, więc być może jakieś ośrodki, powiedzmy szeroko pojęte biomedyczne, być może też z czasem się tym zainteresują. To, co my pokazujemy, to są pewien aspekt takich badań podstawowych, które są niejako punktem wyjścia dla tych badań takich bardziej stosowanych, więc myślę, że tutaj zrozumienie ogólnie tych procesów chorobotwórczych poprzez fanerozoik, poprzez śledzenie ich u różnych organizmów i ich odpowiedzi immunologicznej, no jest tutaj informatywne i może w jakiś pośredni, może nie bezpośredni, ale pośredni sposób wnieść, powiedzmy, współczesną medycynę czy współczesną weterynarię. No, mam nadzieję, że tak, szczególnie patrząc na to, kto ostatnio dostał Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny, czyli to był Svante Pääbo jako człowiek, który zajmuje się ewolucją genomów akurat ludzi, czyli bada genomy naszych przodków w prehistorii. Także jest to chyba dobra droga. Tak, musimy pamiętać, że w tym genomie właśnie jest zawarta też informacja o wszystkich, nie tylko o tych ludziach, o ich pokrewieństwie, ale o wszystkich uciążliwościach środowiska, jakie ich spotykały, o presji środowiskowej i o tym, jak sobie z tą presją radzili. Tak? Więc, albo nie radzili. Więc oczywiście te badania, są to jakieś badania podstawowe, ale znowu one mają jakieś przełożenie właśnie na takie badania bardziej stosowane. Kliniczne, na
terapie może Zgadza ewentualnie się. w przyszłości mogą pokazać, w jakim kierunku badania powinny iść, No i żeby były skuteczne. noblista oczywiście też prowadził i rozwijał badania związane z taką metagenomiką, co oczywiście też jest istotne, czyli powiedzmy te metagenomy, czyli wszystko to, co jest w środowisku, tak? Bo jesteśmy tylko elementem tego środowiska, tak? Więc tutaj Całego mamy ekosystemu, dokładnie. całego ekosystemu. Ja myślę, że to jest też właśnie tutaj bardzo informatywne i noblista na to jak najbardziej zasłużył. Także Też tak uważam. I antropolog, i ewolucjonista, i zgadza genetyk. się. Także Człowiek orkiestra. człowiek orkiestra. Dawidzie, mam do ciebie kilka szybkich pytań. Chciałabym, żebyś na nie odpowiedział. Co jest w twoich badaniach, co jest ulubioną częścią tych badań? Co lubisz najbardziej robić? W zasadzie cały proces badawczy jest ciekawy, niemniej jednak najciekawsze jest właśnie to różnicowanie, czyli ta diagnoza, te dyskusje z profesorem Rothschildem, z moimi współautorami, te nasiadówy na miejscu albo na Teamsie, Zoomie, gdzie oglądamy wszystkie wyniki, które zebraliśmy przez kilka miesięcy, robimy jakieś zestawienia tabelaryczne, no i patrzymy, co tam pasuje najbardziej do tej diagnozy, co możemy zaproponować. Czyli co temu dinozaurowi było? Tak, ale też nie chcemy tego niejako badać jako patologię indywidualną, ale widzieć jej szerszy kontekst. Czyli po prostu jakie było, powiedzmy, oddziaływanie tej konkretnej patologii, wystąpienia tej patologii na populację, na środowisko i jednak szukamy tutaj takich łączników, żeby te indywidualne patologie były jednak nosikiem tej informacji paleoekologicznej czy paleoepidemiologicznej, czyli dokładnie tak jak w tytule mojego projektu. Dobrze, a czego nie lubisz? Jest coś takiego, co cię drażni, albo czego nie lubisz robić? To znaczy taką największą, że tak powiem, uciążliwością, nie to, że nie lubię, ale jest to po prostu czasem trudne. Jest pewien już proces twórczy, czyli dopinanie publikacji naukowej, gdy powiedzmy współpracuję z 10 czy 12 autorami. Każdy z nich poprawia ten artykuł w trybie śledzenia zmian. Każdy ma inny styl, każdy ma trochę inną wizję. Ja jako autor, że tak powiem, korespondencyjny, spinający to w całość, muszę to jakoś właśnie wypośrodkować, nadać temu jednolitą konwencję. A wiadomo, że to nie jest tylko jedna poprawka, tylko ten manuskrypt pomiędzy tymi autorami krąży i po prostu ogarnąć to jest czasem bardzo trudno, ale gdy już to opublikujemy, to jest ta satysfakcja, że wspólnie tego dzieła dokonaliśmy. Wypracowaliście kompromis. Wypracowaliśmy kompromis, wypracowaliśmy jednolite stanowisko, bo wiadomo, że zawsze jest jakaś dyskusja pomiędzy autorami, jak to zrobić i jak to ująć. Ale właśnie finał tego kończący się publikacją naukową jest właśnie dowodem, że warto pracować interdyscyplinarnie w szerokim zespole różnych specjalistów, warto właśnie konstruktywnie dyskutować. Super. Powiedz mi, bo jaka jest twoja cecha charakteru, która pozwala ci być dobrym naukowcem? No myślę, że to takie dążenie do zrozumienia czegoś, nie wiem jak to nazwać, może upartość, może, no nie wiem, ciężko mi jest to ubrać w jedną cechę charakteru, ale ogólnie jest to właśnie takie zadawanie pytań. Tak? Także myślę, że tutaj o to chodzi. Ja bym powiedziała też, że umiejętność współpracy jest w twoim przypadku też tak, super ważna. bo tutaj Współpracy jest w badaniach naukowych właśnie takich interdyscyplinarnych bardzo ważna a ja też bardzo szanuję ludzi, którzy potrafią pracować w zespołach, potrafią patrzeć interdyscyplinarnie czy transdyscyplinarnie. Zresztą też takimi ludźmi się otaczam. Tak? Wszyscy moi autorzy właśnie też mają bardzo zbliżone podejście do współpracy, więc myślę, że dlatego tak nam się to fajnie układa. Czy jest jakiś organizm wymarły, który jest twoim ulubionym?
W zasadzie każde zwierzę prehistoryczne jest na swój sposób fascynujące, z tego względu, że jest ono wynikiem tych procesów ewolucyjnych, które też same w sobie są fascynujące, bo mamy wtedy niejako pewną wykładnię zarówno tej części genetycznej tego zwierzęcia, jak i tej części środowiskowej, które właśnie wpływają na biologię tych zwierząt, na ich formę, ich kształt. Ale z takich bardzo kuriozalnych zwierząt, z którymi miałem do czynienia, jest Tanystropheus. To jest taki długoszyi gad. Też tutaj jest znaleziony u nas w różnych stanowiskach, na przykład w Miedarach, w Żyglinie. No jest takie zwierzę, które miało ekstremalnie wydłużoną szyję w relacji do proporcji reszty ciała, co nadaje mu bardzo groteskowy wygląd. Zajmuje się tym w ramach pracy doktorskiej właśnie mój kolega z Uniwersytetu Warszawskiego, Adam Rytel, także tutaj myślę, że będzie miał bardzo ciekawe dane odnośnie tego organizmu. Czy podczas twojej pracy naukowej albo wcześniej była jakaś osoba, która cię zainspirowała? To znaczy tak, jako dziecko zawsze oglądałem filmy z Davidem Attenborough. Wszyscy oglądaliśmy. Wszyscy oglądaliśmy. I rzeczywiście to jest osoba, która mnie w zasadzie od początku inspirowała. No myślę, że Sir Davida Attenborough nie trzeba jakoś szczegółowo przedstawiać, bo każdy go zna. Także myślę, że te filmy przyrodnicze z nim, te jeszcze takie stare w konwencji lat 80., 90., no właśnie związane z prehistorią, szczególnie, że wtedy był taki 4-odcinkowy cykl. Nie pamiętam tytułu, ale właśnie też Sir David to prowadził, także tutaj myślę, że to bardzo wpłynęło na to, kim się stałem. Ja te filmy na VHS oglądałem wielokrotnie, także już mogłem sobie cytować. To puścić i cytować, i cytować właśnie, co tam Sir David No tak, powiedział. wtedy nie było National Geographic, żeby można sobie było na okrągło oglądać różne programy przyrodnicze. Wtedy trzeba było się posiłkować kasetami VHS. Co jest twoim największym osiągnięciem? Wiesz, no, miałem kilka ciekawych artykułów, ciekawych publikacji, które no, są dosyć mocno cytowane. Otrzymałem dwa granty, teraz chcę aplikować o trzeci, ale mam nadzieję, że te największe osiągnięcia, sukcesy dopiero będą. Także... Życzę ci tego. Życzę ci. Może jakiś odkryty dinozaur zupełnie nowy gdzieś. Może się uda. Byle chory był. Byle był chory, byle chory. był chory. Także jak najbardziej tego ci życzę. Dawidzie, bardzo ci dziękuję, że do nas przyszedłeś, opowiedziałeś nam coś o dinozaurach i o tym, na co chorowały i wcale nie miały tak lekko w życiu, jak nam się wydaje. Miały jak my wszyscy. Jeśli wam się podobała tematyka, to zapraszam was serdecznie do Instytutu Nauk o Ziemi. Tego typu badania tam się interdyscyplinarne prowadzi. Bardzo wam chciałam podziękować za to, że byliście dzisiaj z nami i chciałam was jeszcze na sam koniec zaprosić do udziału w wciąż organizowanych w ramach tego projektu Akcja Popularyzacja konkursach, które trwają do 30 listopada. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie, na fanpage'u Wydziału Nauk Przyrodniczych oraz na samej stronie internetowej Wydziału. Także zachęcam gorąco. Dawidzie, jeszcze raz ci dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia jeszcze. Dziękuję Państwu, do widzenia. Dziękuję Państwu, do widzenia.